Cześć, nazywam się Laura Ząbek. A ja Paula Kozłowska. To jest drugi odcinek Space Talku, realizowanego przez studentów związanych z Uniwersytetem na Akademii Górniczo-Hutniczej. Uniwersytet to Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości, który zrzesza 7 uczelni z Europy w ramach współpracy na rzecz eksploracji kosmosu i edukacji na jej temat. Ostatnio rozmawialiśmy o studiach i 3 ścieżkach kształcenia w ramach nich. Staraliśmy się podkreślić też, że kosmosem zajmują się nie tylko osoby z tytułem inżyniera. Jest to branża dla osób z różnych dziedzin wiedzy. O tym, dlaczego różnorodność branży kosmicznej jest ważna i jak możemy ją osiągnąć, porozmawiamy dziś z doktorantką AGH i członkinią zespołu Inclusion, Diversity and Sustainability w ramach Uniwersytetu Katarzyną Cieślak. Cześć, witam Was serdecznie. Cieszę się, że dzisiaj porozmawiamy o tak ważnym temacie. Na początek może powiesz nam, czym się zajmujesz na AGH, o swoim doktoracie, o pracy w programie uniwersytetu. Jestem socjolożką. Pracuję obecnie w Centrum Technologii Kosmicznych. Jestem doktorantką Wydziału Humanistycznego AGH i w ramach różnej pracy takiej badawczo-naukowej zajmuję się różnymi tematykami, ale mają one wspólną oś i jest to właśnie różnorodność, inkluzywność, płeć społeczno-kulturowa. Badam to, jak ona w różnych obszarach funkcjonuje. I mój doktorat skupia się wokół badań nad sztuczną inteligencją, nad projektowaniem chatbotów i asystentów głosowych. Badam to, w jaki sposób ludzie, którzy projektują technologię, przekładają do niej w różny sposób, poprzez działania, poprzez różne praktyki projektanckie, stereotypowe założenia. Stereotypowe pod względem płci założenia do właśnie tworzenia przez nich technologii. Jest to temat bardzo bliski też różnorodności i inkluzywności, rozumianej jako właśnie włączenie w różne obszary. Zależy mi na tym, aby włączać grupy, które są niedoreprezentowane w jakichś obszarach, ale też na przykład w danych, które są danymi treningowymi do sztucznej inteligencji. Poza tym działam w projektach badawczo-naukowych w Uniwersechu, ale też w AGH. Uniwersech to jest dla mnie obszar, który oprócz takich prywatnych zainteresowań kosmosem pokrywa te zainteresowania związane właśnie z włączaniem osób, które widzimy, mamy zdiagnozowane, że nie mają równego dostępu na przykład do wiedzy o kosmosie. I naszym zadaniem, i też moim, jest właśnie wymyślanie, wdrażanie inicjatyw, które pomagają dotrzeć do osób, które z różnych powodów społeczno-ekonomicznych, też barier związanych z różnymi neuroróżnorodnościami, nie mogą uczestniczyć w jakimś głównym nurcie, na przykład wiedzy o kosmosie i mój zespół i też moja praca skupia się wokół tego, żeby przybliżać ten kosmos dla wszystkich. Rozumiem, że w takim razie ten obszar diversity i inclusion jest dla Ciebie bardzo istotny, ale czy mogłabyś powiedzieć nam tak bliżej, z czym dokładnie wiążą się te pojęcia? Jasne. To może najpierw zacznę od inkluzywności, ponieważ sama nie do końca lubię to pojęcie inclusive jako tłumaczone w języku polskim. Jest to taka kalka językowa dla mnie. Inkluzywność rozumiem jako formę włączenia, tworzenie środowiska pracy, środowiska edukacji, w którym każdy czuje się mile widziany, w którym każdy ma równy dostęp do możliwości, jakie to środowisko daje. Natomiast różnorodność to jest działanie, w którym uwzględnia się wiele wymiarów społeczno-demograficznych.
na przykład płeć, narodowość, etniczność, język, wyznanie. W tym procesie właśnie włączania osób do działań bierze się pod uwagę to, że oni są na przykład z różnych środowisk społeczno-kulturowych. Czy jest to trudne, żeby realizować taką inkluzywność? Trudne. To nie jest może dobre słowo, dlatego, że rozmawiamy o pewnych prawach, koncepcjach, które są uniwersalne, które są często prawami, albo po prostu nie często, ale są prawami człowieka, tak? Więc to jest pytanie o to, czy kwestia równego dostępu do jakichś zasobów jest trudna. To zależy od środowiska, które te zasoby chce nam udostępnić. I może taki przykład z różnorodnością, inkluzywnością, która pojawia się w różnych hasłach, w różnych właśnie korporacyjnych misjach i wizjach firmy. Często widzimy te hasła na właśnie plakatach, w różnych strategiach i one są tam zastane. To jest coś, co jest dosłownie plakatowe. Stworzę teraz to słowo. Jest zastane gdzieś i nienaruszalne. No i pozostaje to pytanie, czy to jest faktycznie obecne w tym. I czy wdrażanie tych plakatowych haseł do działań organizacji jest trudne? Właśnie tutaj jest to pytanie, czy jest to trudne, czy nie jest to trudne, czy rzeczywiście jest to realizowane, czy nie. I to myślę zależy od firmy. Też, ale myślę, że zależy od pewnej dojrzałości organizacji. Dojrzałości na to, żeby być otwartym na zdiagnozowanie, co w tym momencie dla nas ta różnorodność, włączenie, inkluzywność oznacza. I zmierzenie się z tym, że mogą być dane, które są niewygodne, które pokazują jakąś specyfikę organizacji. I zarówno projekt Uniwersech, jak i AGH stwarza takie możliwości diagnozowania, pokazuje otwartość na to, żeby sprawdzić, jak to u nas jest. I też jestem członkinią zespołu do spraw równości płci w AGH, gdzie jest bardzo duże zaufanie ze strony właśnie władz AGH do tego, żeby sprawdzić, zdiagnozować, jakie są też potrzeby społeczności AGH względem dostępu do równych szans. Więc myślę, że ta trudność znika w momencie, kiedy pojawia się otwartość i sama rozmowa dzisiaj na ten temat. To jest jej przykład. Zaczęłaś mówić o działaniach i tutaj chciałam Cię zapytać o jakieś inicjatywy, działania związane właśnie z różnorodnością i inkluzywnością, są podejmowane właśnie w Uniwersachu. Ja myślę, że te działania można podzielić na kilka poziomów. Są działania, które brzmią dość pragmatycznie. Być może stwierdzicie, że są nudne i niepotrzebne, dotyczą zapisów różnych dokumentów, takich wręcz administracyjnych stwierdzeń. Co to znaczy różnorodność w projekcie? Co to znaczy inkluzywność? Jak mamy być inkluzywnym zespołem? Mamy kartę, Eurocharter, która zawiera w sobie 10 podpunktów, co to znaczy prowadzić inkluzywny projekt. Więc mamy zasady spisane, mamy reguły i trochę uśmiechamy się, jak myślimy sobie o tym, że no ktoś te reguły napisał, nawet wiem kto w tym zespole, ale one muszą się pojawić, żeby było pewne zaznaczenie materialne, że to są zasady, które tu obowiązują, tak? I że są jakieś procedury i jest coś do czego możemy się odwołać. Więc to jest taki, powiedzmy, że core.
i nie uważam, że jest on zbędny. Też sama praca nad takimi procedurami i z wszelkimi działalnościami włączającymi to jest świetna okazja do tego, żeby urefleksyjnić się na to, jak my chcemy rozumieć równy dostęp do czegoś, tak? Biorąc pod uwagę zasoby danej grupy, biorąc pod uwagę to, jak różnie jesteśmy w danym projekcie. Więc to są procedury. Bywa tak, że procedury zawierają w sobie propozycje działań, wdrożenia. No bo z jednej strony mamy taki statement, założenie, działamy tak, by niwelować bariery mobilności studenckiej. No dobra, ale co to oznacza? Wtedy każdy zespół, który się tym zajmuje, rozpisuje sobie działania, różne wdrożenia, propozycje działań, które mogą zaadresować te bariery. Żeby wiedzieć, że są bariery, trzeba też je zdiagnozować znowu, tak? Więc wracamy do tej istoty kolekcjonowania danych, analizowania ich. To, że organizacja jest otwarta na to, żeby dane były dostępne, to już jest duży klucz. Ponieważ my na przykład widzimy, że więcej mężczyzn wyjeżdża na mobilność studencką, na Erasmusa, na staże naukowo-zagraniczne. No i wtedy zastanawiamy się, jako zespół, który już ma kompetencje, doświadczenie w podobnych inicjatywach, co się sprawdzało do tej pory i co możemy z tym zrobić. Albo widzimy, że jest jakaś nadreprezentacja na danym kierunku albo po prostu danym wydziale osób o danej płci. Zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje? Co możemy zrobić, żeby to zniwelować? Wiemy też, że jednym z takich założeń Uniwersechu jest docieranie nie tylko do społeczności studenckiej, ale też współpraca ze środowiskiem wokół uniwersytetu, czyli między innymi dotarcie do szkół, które niekoniecznie są w głównych tych centrach naukowych, tak jak w Krakowie, w Luksemburgu, w Rzymie, tak? Tylko wyjść trochę dalej, wyjść poza otoczenia, które mają ułatwiony dostęp. I w tym wymiarze organizujemy lekcje kosmiczne, które mają miejsce online. Każdy z Was wiem, że prowadziła takie lekcje i są one przeznaczone dla osób w wieku licealnym, osoby z Uniwersechu, które są w różnych kołach naukowych, uczestniczą w projektach badawczych, ich własne projekty badawcze dotyczą technologii kosmicznych, rozwijania ich, są przybliżane w tych lekcjach. I teraz tak, można się zastanowić, czy to nie jest za trudne, czy to nie jest zbyt złożone, gdzie tu jest różnorodność i gdzie tu jest inkluzywność, tak, w takich działaniach. Inkluzywność, włączenie, no to jest już na tym poziomie, że to jest lekcja online. Mamy szkoły, które biorą udział w tych zajęciach raz w miesiącu, są ze Szczecina, z odległych totalnie od Krakowa miejscowości, tak? I z mniejszych miejscowości, które mogą też zobaczyć. Kogo zobaczyć? To też jest ważne pytanie. Staramy się, aby w tych lekcjach brały udział różne osoby, właśnie o tym różnym profilu społeczno-demograficznym, tak? Różna płeć, różne zainteresowania, też różnorodność dotyczy takiej interdyscyplinarności nauki, tak? Więc z jednej strony pokazujemy techniczne projekty, a z drugiej też tutaj Powder prezentowaliście takie bardziej artystyczne też koncepcje na warsztatach różnych i to było ważne. Z naszej strony, jak robimy konferencję studencką, robimy Space Day, czyli dzień, w którym można się tutaj fizycznie z nami w AGH spotkać, to dbamy o to, aby w prezentacjach, które pokazujecie, były pokazywane osoby różne. Po prostu różne. I dlaczego to jest ważne?
Tu z kolei może wyjmę troszeczkę wiedzy z takiej socjologicznej działki, ale też z psychologii społecznej, że no właśnie, że lata 50. XX wieku powstawały koncepcje, które miały na celu zainteresowanie się tym, jak dzieci, jakie znaczenie mają dla nich zachowania dorosłych i jakie znaczenie mają zachowania autorytetów na wybory naukowe, na wybory dyscyplin, w których chcą te dzieci się rozwijać. I zauważono, że tak zwane role models, czyli takie właśnie wzory zachowań u osób, które są autorytetem dla kogoś, mają znaczenie przy kształtowaniu własnych decyzji o rozwoju kariery. Więc jeśli wprost tutaj mówiąc, dziewczynki widzą, że wy na przykład prezentujecie kosmiczne technologie i to jest dla nich ważne, jeszcze nie na takim poziomie nieuświadomionym, że widzą różnorodność, tak? Że nie tylko właśnie chłopcy, która gdzieś tutaj jest taka zdominowana grupa jako wyobrażenia, ale też właśnie osoby im bliskie, tak? O podobnych cechach. Pamiętam, jak jedna z dziewczynek podeszła do mnie na warsztatach i właśnie wręczyła mi jeden z swoich rysunków, gdzie miały narysować siebie za 20 lat. No, też pokazuje, że w jakiś sposób doceniają fakt tych warsztatów i to było niezwykle miłe. Tak, więc tak nawiązując do tego, co mówisz, że jednak ten model jakoś myślę wpływa i też praca z dziećmi. A tym szczególnie istotny dla nich etapie rozwoju jest niezwykle ważna. Ja chciałam jeszcze zapytać o tą różnorodność w sektorze kosmicznym, bo można pomyśleć, sektor kosmiczny jest dość złożony, wymaga wielu jakby spojrzenia z różnych stron. Tutaj, jak tutaj ta różnorodność jest potrzebna? Jaki ma wpływ na ten sektor kosmiczny? To jest bardzo ważne pytanie, na które w naszym zespole Diversity and Inclusion odpowiadamy poprzez różne działania. To było pytanie, które stawiałam sobie jako takie główne do pokazania w kursie na temat właśnie różnorodności i inkluzywności w sektorze kosmicznym, przygotowanym dla kadry dydaktycznej, administracyjnej projektu. I zebrałam kilka statystyk z różnych badań, ponieważ są prowadzone badania na temat różnych proporcji demograficznych w sektorze. No i pierwszy z nich, no to pytanie, ile jest kobiet, ile jest mężczyzn w samej branży. Kobiety stanowią 29% osób pracujących w sektorze kosmicznym i to są dane z końcówki 2024 roku, z czego NASA tutaj już bardziej szczegółowo podaje liczby. NASA zatrudnia 18 000 osób w służbie cywilnej, z czego 35% stanowią kobiety. No i to jest takie jakby jedno badanie takie sektorowe, ale teraz jak popatrzymy sobie na liczby dotyczące tego, ile osób było w ogóle w kosmosie. No jak myślicie, ile osób było? 20, 25? Tak ogólnie też na ISS, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to będzie, no co będzie więcej? Więcej jeszcze? Więcej osób, no. Ile obstawiasz? 30? No, może około 40, ale bym powiedziała, że więcej nie. Okej. No te dane są ciekawe, bo tak, dane z grudnia 2024. Ogólnie w przestrzeni kosmicznej było 714 osób, tak overall. Mówimy o tej przestrzeni również pomiędzy. Tak. Tam, gdzie są organizowane między innymi te loty
komercyjne, tak, dokładnie. Okej, Więc to więc, łatwe. więc tak, 14. 714 osób, tak, od początku takiej możliwości. I z czego 14% w tej całej puli to były kobiety. I to są statystyki, które no mają znaczenie na to, jak jest rozumowana różnorodność w sektorze, ale też mają znaczenie, które jest pozornie niewidoczne, czyli kombinezony, skafandry. Pierwsza właśnie astronautka, z którą sobie tak wynotowałam, tak, że właśnie Sally Ride, pierwsza Amerykanka w kosmosie, była w 1983 roku w kombinezonie, który był trochę pomniejszoną wersją męskiego kombinezonu. Rok później był pierwszy amerykański spacer kobiety w kosmosie, gdzie no, minął rok, już wiedzieli, że te kombinezony no, nie są zbyt dopasowane, więc troszeczkę go zmniejszyli, ale wciąż to był męski kombinezon. W latach 90. zaczęto podejmować no właśnie jakieś pierwsze prace, żeby tak stopniowo zmieniać te stroje, skafandry, kombinezony. No i jak myślicie, kiedy mieliśmy pierwszy taki skrojony pod fizjologię właśnie kobiet kombinezon? Że nie tak dawno temu w sumie. 2014? No lepiej. W sumie to październik 2019 odbył się taki pierwszy all-female spacewalk w kombinezonach dostosowanych specjalnie dla kobiet. I oczywiście w naszej rozmowie, pod naszą rozmową pojawi się tam kilka źródeł do tych badań, ale też jest taka infografika w ogóle stworzona przez NASA, jakie są różnice anatomiczne pomiędzy dwoma płciami i jak to po prostu koreluje z tym, jak ten strój, skafander ma wyglądać. No ale tak, mówimy o 2019 roku. Czyli można pomyśleć, że z jednej strony branża kosmiczna jest różnorodna, jakby chcą mieć spojrzenie z wielu, pod różnymi kątami potrzebują dużo osób, są otwarci na nowe osoby, ale z drugiej strony te zmiany zachodzą bardzo wolno, tak patrząc na przykład tych kombinezonów. No zdecydowanie nie możemy tu mówić o rewolucji. Na pewno dobrą wiadomością jest to, że jest jakaś ewolucja, tak? Że idziemy w stronę taką, że są te kombinezony w końcu dopasowane do kobiet, że dostrzeżona jest różnica. Natomiast wciąż niektóre badania są no, alarmujące, niepokojące, że właśnie w agencjach kosmicznych, w sektorze kosmicznym kobiety czują się mniej mile widziane i są mniej mile widziane niż mężczyźni. Nawiązuję do badań z 2021 roku, które prowadziła australijska socjolożka w sektorze kosmicznym, nie tylko australijskim, były to badania międzynarodowe, ankiety, wywiady z osobami pracującymi w branży. I tam właśnie było pytanie o to, no jak się czujesz w branży, tak? I była skala od 1 tam do 7, że no nie czuję, że tutaj przynależę, albo czuję się zawsze mile widziany, widziana. I kobiety deklarowały, że czują się zawsze mile widziane i to było 47% populacji kobiet.
w tej grupie, natomiast te wyniki u mężczyzn były zupełnie inne. 79% mężczyzn odpowiedziało, że zawsze czują się mile widziani właśnie w tej branży. To też coś mówi, tak, że no znowuż jakieś szanse równego dostępu do tego, żeby czuć się dobrze, no nie zostały zrealizowane, tak? Że ta różnorodność, o której wspominasz, Laura, ona jest ważna, jest podkreślana na zewnątrz. Mówimy o branży, która jest niesamowicie dynamiczna, a jednocześnie natrafiamy na obszary, które pokazują, że to jest branża, która bazuje też na jakichś strukturach, na starych zasadach, które no, wymagają interwencji. W sumie ciekawe, bo jest to bardzo nowy sektor. Jest to coś, co w sumie zaczęło się rozwijać, powiedzmy, że nierównolegle, ale w podobnym okresie, co jednak walka o równość między płciami. A wciąż gdzieś tam jest widoczna ta różnica. Ale jeszcze tutaj chcę się dopytać, jak wygląda sprawa różnorodności na innych poziomach, na poziomie kulturalnym, na poziomie etnicznym, w zespołach, które gdzieś mają w pewien sposób współpracować ze sobą, nawet w kontekście językowym, jeżeli jest ktoś, załóżmy, z Indii, mamy kogoś z Afryki, mamy kogoś ze Stanów Zjednoczonych i kogoś, załóżmy, z Ukrainy czy też z Rosji, gdzie szczególnie teraz jest to dosyć problematyczne. Jeżeli byś mogła jakoś przybliżyć nam sprawę z równością w takich zespołach i pracą. Tak, no to jeśli spojrzymy na kwestię języka, to w zespołach w trakcie misji kosmicznej, no jednak obowiązuje ten uniwersalny język angielski, tak? Ale no język uniwersalny, wspólny to jest jedno, a język rozumiany tak społecznie-kulturowo no jednak jest czymś dużo bardziej złożonym. Jest związany z kulturą, jaką ta osoba przynosi do tego zespołu, z rytuałami, które są bliskie jej. Niektóre podejścia na przykład do rozwiązywania konfliktu, niektóre kultury są bardziej nastawione na indywidualne działanie, a niektóre na kolektywne podejmowanie decyzji, no to już jest jakiś pierwszy moment napięć, tak? Dlatego też w zespołach, które są dobierane na różne misje kosmiczne, zwraca się uwagę na różnorodność ze względu na to, że to jest korzyść dla zespołu mieć różne perspektywy. W momencie, kiedy dochodzi do różnych napięć w zespole, jest dynamika grupy zaburzona, to rozwiązanie, mediowanie tego konfliktu wymaga czasami spojrzenia tak z zewnątrz, tak? Więc z jednej strony kompetencje socjologiczne, psychologiczne są bardzo ważne do zaopiekowania w takich zespołach, żeby te napięcia, które czasami wynikają właśnie z tych kulturowo-społecznych jakichś uwarunkowań, rozwiązywać. I też, no tak jak Laura mówi, sektor kosmiczny, no to jest dynamiczna branża, ale też branża bardzo złożona i nastawiona na rozwiązywanie problemów często w niebanalny sposób. Niebanalny sposób oznacza duży nacisk na potrzebę kreatywności. Różnorodność badana w socjologii, w psychologii społecznej, w różnych organizacjach. Jasno badania wskazują, że różnorodne zespoły są bardziej efektywne, szybciej rozwiązują problemy, są bardziej kreatywne. I podobnie ta wartość jest już uwzględniana. Nie powiem, że właśnie nie zgodzę się w pełni z tym, że nie ma żadnych działań w tę stronę. Przecież nawet obecne zespoły, które tworzą składy zespołów misji kosmicznych, dba się o różnorodność kulturową, o różnorodność dyscyplin,
o to, aby też ta różnorodność została uwzględniona. I na przykład nasz astronauta Sławosz, lecąc, przygotowując się do misji, wiem, że były też przygotowania związane z uwzględnieniem na przykład kulinarnych aspektów ważnych w jego tradycji, tak? Czyli były przygotowywane pierogi na przykład, aby on mógł też tam, no nie wiem, właśnie swoją kulturę, swoje jedzenie, też w ten sposób no, czuć się tam dobrze, tak? Więc to się dzieje. A ty znasz jakieś przykłady sytuacji, gdzie właśnie ta różnorodność się przydała, sprawiła, że coś Tak. się rozwinęło na przykład? Sama idea Międzynarodowej Stacji Kosmicznej to jest przykład tego, że różnorodność jest wdrażana, tak? I ma swoje korzyści. Pojawiają się problemy, które na przykład są na jednej jednostce, która jest z danego kraju, na tej stacji i inne kraje pomagają jej rozwiązać. Również był taki przykład awarii właśnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie doszło do awarii rosyjskiego systemu podtrzymywania życia elektron, który odpowiadał za generowanie tlenu dla astronautów. I amerykańscy i też europejscy astronauci właśnie musieli zorganizować alternatywne źródła energii, tak? Więc czy tutaj ten kraj miał znaczenie? No nie. Jakby idea życia była ważniejsza, ponadkulturowa. I dzięki znajomości właśnie różnych procedur i takiemu szybkiemu dostosowaniu się do sytuacji i też różnych doświadczeń z tych różnych krajów właśnie w podboju kosmosu, oni mogli reagować szybko według danych procedur i ta współpraca też jest widoczna pomiędzy agencjami publicznymi, kosmicznymi, a prywatnym sektorem. I myślę, że to też jest kolejny przykład, gdzie ta różnorodność no, sprawdza się, ponieważ transfer technologii kosmicznych pomiędzy właśnie wdrożeniami, które mają być tylko tam, a te, które są dostępne na Ziemi, jest często pomijany, niezauważany, ale on się dzieje od systemów GPS poprzez mikrochipy, jakby ciągle korzystamy z tego kosmosu. No i to też jest właśnie wynik współpracy. To w takim razie, jeżeli jeszcze w kontekście tej inkluzywności, tak jak wolałaś użyć trochę innego słowa, natomiast to tłumaczenie tutaj jest dosyć toporne, ale jeżeli byś mogła powiedzieć, jak to wygląda w kontekście językowym, jak już tutaj poruszyliśmy ten temat, a w kontekście tego, czy należy mówić astronauta, czy astronautka, czy kosmonauta, czy kosmonautka, jak to wygląda też w kontekście jakby różnic językowych, ponieważ nie w każdym języku są konkretne odmiany. Jakby te języki też są bardzo dynamiczne. No jest to twór żywy mimo wszystko. No dokładnie, język jest tworem żywym i też podobnie możemy rozmawiać o feminatywach, czyli właśnie dostosowaniu więc komunikacji, formy, do preferowanej formy, jaką nasza osoba, z którą rozmawiamy, używać. Myślę, że samo takie stwierdzenie, że coś należy, coś powinno, nie do końca tutaj współgra. Myślę, że ważne jest, aby nie zakładać, że każda kobieta chce być nazywana, no nie wiem, właśnie astronautką, bo może właśnie wyjść w rozmowie, że ktoś tego nie chce, ma inne zaimki. Więc jestem zupełnie anty wszelkim narzucaniom językowym, czy po prostu właśnie stwierdzaniu, że tak trzeba mówić.
Dużo ważniejsze jest samo zastanowienie się nad tym, że okej, może być taka możliwość, że ktoś może chcieć używać innych zajęków. I wtedy przy pracy w ogóle takiej zespołowej, w miejscach, gdzie jest różnorodność kultur, bierze się pod uwagę to, że ktoś właśnie porozumiewa się innym językiem i staramy się zrozumieć. Najpierw dowiedzieć na przykład o tym, no właśnie, jakie formy tam dominują. Przy takich rozmowach myślę, że ważne jest słuchanie po prostu tej drugiej osoby, co chce, jak chce się komunikować z nami. Też myślę, że tutaj ten wspólny język, jakim jest język angielski, jest dosyć takim językiem otwartym na to, bo jednak dosyć późno w rozmowie używa się sir, madam i określeń stricte odnoszących się do płci. Natomiast same czasowniki są bezokolicznikami, w przeciwieństwie do na przykład języka polskiego, czy na przykład innych języków francuskiego. Oczywiście i język jak najbardziej ma znaczenie w kształtowaniu postaw, tak? Rozmawiałyśmy o role models, o wzorach zachowań. One jak najbardziej są związane z językiem. Ponieważ jeśli no, zwrócisz uwagę na to, że ja się przedstawiam jako socjolożka, jestem pewna, że ktoś słuchając tej rozmowy może różnie zareagować. Ja to wiem, ale dużo ważniejsze dla mnie przy podkreślaniu feminatywów jest to, że one pokazują różnorodność. I być może ktoś się zastanowi nad tym, nawet jeżeli to będzie krytyka. Nawet jeżeli ktoś stwierdzi, że język polski nie zawiera takich słów. O tym rozmawiałyśmy wcześniej przed rozmową, że kiedyś w języku polskim ta otwartość była dużo bardziej widoczna, tak? Co ciekawe, nawet wtedy, nawet w staropolszczyźnie były używane formy neutralne do drugiego człowieka i nie było to traktowane jako formy zwracania się jak do zwierzęcia czy do przedmiotu, tak jak teraz. Chociaż jest to w trakcie zmiany. Myślę, że tyle osób używa zupełnie innych zajęków niż człowiek by zakładał na pierwszy rzut oka, że no jednak ten język zaczyna się troszeczkę do tego przystosowywać. Tak, zdecydowanie. No, język jak każda taka kategoria społeczno-kulturowa, no nie wydarza się w próżni. Wpływają na nią różne uwarunkowania historyczne, polityczne. Nie jest to coś obojętnego. I to jest bardzo dobre pytanie, jak mówić, ale nie do końca bym tutaj narzucała coś. A ja mam jeszcze pytanie, czy sama branża, czy sam sektor kosmiczny jest otwarty na właśnie takie praktyki, żeby tutaj wprowadzać tą inkluzywność? Myślę, że jak najbardziej, ponieważ Europejska Agencja Kosmiczna, Amerykańska Agencja Kosmiczna, ale też inne mniejsze z różnych krajów mają zawsze taką sekcję kariera. I kiedyś analizowałam właśnie, no też szukając właśnie jakichś możliwości dla osoby po socjologii w branży kosmicznej, no czy są jakieś oferty otwarte bardziej na nauki społeczne. Różnie bywało. Nie jest tak, że wcale nie. Mamy sporo, już coraz więcej pojawia się ofert właśnie na stanowiska związane z mediacją w grupie psychologicznych, socjologicznych, które dotyczą komunikowania, w ogóle o nauce, tworzenia treści edukacyjnych. Więc na przykład ta różnorodność, taka widziana na tym polu tej interdyscyplinarności nauki, może być widoczna już na samym poziomie ofert. Ale branża kosmiczna często była kojarzona z
tak zwanym zdrowiem idealnym. Że trzeba mieć idealne parametry, żeby być w ogóle braną pod uwagę do misji kosmicznej. Właśnie jak to teraz wygląda z tym zdrowiem? Czy rzeczywiście trzeba być w 100% zdrowym, czy można na przykład brać jakieś leki i równocześnie lecieć na stację kosmiczną? Niestety nie wiem, jakie są takie szczegóły, parametry takie psychobiologiczne, które musisz spełnić. Myślę, że to by było świetne pytanie do Sławosza i on też kiedyś o tym opowiadał na Space Day w Krakowie, jak wygląda ten proces rekrutacji, że na pewno są brane pod uwagę różne psychosomatyczne zachowania i to ma znaczenie. Musimy zaprosić na kolejne spotkanie Sławosza. No, jak najbardziej. Już to teraz robimy. Ale wiecie, tak właśnie pomyślałam sobie o rekrutacji ESY na paraastronautów, która nie jestem pewna co do roku, czy to był 2021, ale no mniej więcej 4-5 lat temu pojawiła się taka rekrutacja, którą wygrał były paraolimpijczyk, Brytyjczyk John Seal, jeszcze chętnie sprawdzę to nazwisko, bo mogę się pomylić, ale on ma protezę nogi i czytałam wywiad z nim po dostaniu się już do ESA, jak wygląda jego dzień pracy i on opowiadał o tym, że bardzo dużo przechodzi testów fizycznych, w których jest w ogóle badane to, jak proteza zachowuje się w środowisku właśnie mikrograwitacji, pod danymi obciążeniami. Więc jasno można stwierdzić, że ta branża się otwiera na coś, co było wcześniej traktowane właśnie, że zdrowie mogło cię ograniczać, tak? Tworzenie właśnie badań w tym zakresie, tworzenie właśnie programów wspierających w ogóle ideę paraastronautyki, mogę tak powiedzieć, no to jest taki super przykład. No też mamy wiele takich programów, które no są skierowane do kobiet, Space, Women for Space, Women in Aerospace, to są takie organizacje, które zrzeszają kobiety, które chcą dołączyć do branży w sektorze kosmicznym i one są skierowane głównie na podniesienie kompetencji liderskich wśród tych osób, które biorą w nich udział, ponieważ w właśnie badaniach, o których wspominałam wcześniej, o tym, jak osoby czują się w tej branży, zauważono takie dwa zjawiska w samej branży, samej leadershipie, tak? Przywództwie, jak to wygląda ze względu na płeć. I ta badaczka wspominała o takim zjawisku, które się nazywa szklany klif. I odnosi się on do takiej sytuacji, w której kobiety awansują na wysokie stanowiska kierownicze, dyrektywne, w momentach, gdy organizacja jest w kryzysie. W momencie, kiedy jest wiele ryzyk i jest wymagana właśnie duża taka rezyliencja. I to była jedna taka obserwacja, a druga, że mężczyźni z kolei są w takim, zauważono taki wzorzec szklanej poduszki, że mężczyźni obejmowali stanowiska, które są stosunkowo mało ryzykowne, dużo bardziej stabilne i lepiej płatne. Że bywają takie momenty w życiu organizacji, gdzie zauważasz taki shift. Że nagle mężczyźni schodzą z tych ryzykownych, decyzyjnie w pewnym momencie właśnie stanowisk, zostawiają je kobietom
usuwają się na bok. Luka płac zostaje. To jest dość ciekawe zjawisko. Czy jest tak samo w sumie, że tak jak w innych branżach, że jednak kobiety dostają mniejszą tą pensję, tak? Nie wszystkie, dotarcie w ogóle do danych, jakie są luki płacowe, jest bardzo trudne, ponieważ nie wszystkie organizacje, zwłaszcza mówimy tutaj o prywatnych organizacjach branży kosmicznej, udostępniają takie dane. Nie wiem, jak teraz to wygląda z NASA i ESA, ponieważ to są agencje kosmiczne publiczne, więc jakby te dane przy pewnej liczbie osób zatrudnianych w organizacji powinny być dostępne. Nie sprawdzam. Czy są jakieś uprzedzenia, które w dalszym ciągu mają wpływ na sektor i które mogą przeszkadzać w eksploracji kosmosu? I czy są jakieś podejmowane działania, żeby im przeciwdziałać? To ja może odwołam się do badań, które prowadziliśmy w AGH. Już to będą 4 lata temu, wśród osób studiujących kierunki ścisłe, STEM, na temat eksploracji kosmosu, na temat tego, jak oni postrzegają eksplorację. I tam pojawiało się wiele takich stwierdzeń, które są stereotypowe o samej branży. Że jest to branża bardzo wymagająca, dosłownie rocket science, i to mówiły osoby, które działają na przykład w kołach naukowych związanych z kosmosem, że one mają świadomość tego, jak skomplikowane są procedury, jakie to jest złożenie, i też jak prosiliśmy o takie graficzne przedstawienie tej branży, no to było wiele takich memów, w których właśnie jest pełna sala, no właśnie, pełna sala amerykańskich, białych informatyków w jednej sali i wszyscy tam analizują, są przy komputerach. No i właśnie mieliśmy wiele takich przykładów, że jak są skojarzenia, no to właśnie, że jest to sektor zdominowany przez mężczyzn i to nie musi być mówione wprost, to właśnie może być pokazane poprzez właśnie różne memy, grafiki, jak coś jest postrzegane, tak? No i z drugiej strony właśnie, że to nauki inżynieryjne tylko, więc w takiej świadomości takiej społecznej, na przykładzie tych badań to widzieliśmy. Drugim, myślę, że dość mocno takim ważną różnicą, jaka nam wyszła w tych badaniach, było to, że było bardzo wysokie zainteresowanie osób badanych eksploracją kosmosu. I to zainteresowanie to jest jedno, a zaangażowanie to jest drugie. Ponieważ zainteresowanie wyrażane było zaangażowaniem w oglądanie filmików na YouTubie, słuchanie podcastów, przeglądanie jakichś newsów związanych z kosmosem, ale na pytanie, czy chcesz pracować w branży kosmicznej, no to już właśnie pojawiało się wiele wątpliwości. I wtedy pokutowały te skrzywienia, takie właśnie stereotypowe podejście, że ta branża jest zarezerwowana dla wybitnych jednostek. I mówimy wciąż tutaj o osobach, o naszych rówieśnikach, rówieśniczkach, tak? I którzy są w tym sektorze. Więc jak najbardziej są wciąż obecne różne stereotypy. A jakby dalsza część pytania, jakie są inicjatywy równościowe właśnie, które są jakieś prowadzone, które mają wpływ na eliminację de facto tych uprzedzeń? To znowuż na przykładzie Uniwersechu, bo jednak to jest taki obszar, w którym jest mi też najłatwiej mówić o tym, że nie próbujemy zmieniać, nie próbujemy namawiać do czegoś, tylko my wdrażamy, robimy coś.
jesteśmy nastawieni jasne na podejmowanie różnych prób w różnych inicjatywach, ale no docelowo to naprawdę robimy. I na przykład pokazanie różnych sylwetek kobiet w branży kosmicznej to było jedno z naszych pierwszych działań, gdzie nagrywaliśmy filmiki z różnymi naukowczyniami z 7, wtedy jeszcze 5 uniwersytetów partnerskich. Krótkie wywiady o tym, dlaczego zainteresowałaś się kosmosem, dlaczego ta tematyka, jaka była twoja droga. Też wiele osób podkreśla duże znaczenie kultury, kinematografii w podejmowaniu wyborów o tym, że chcą być w tym sektorze. I ja też jestem takim przykładem, ponieważ jak byłam mała, oglądałam film, który no oczywiście jest bardzo słabo odwzorowujący, słabo odwzorowuje naukę, Kontakt z Jodie Foster. I pamiętam, jak ta kobieta jako naukowczyni zrobiła na mnie duże wrażenie. To jest przykład właśnie tego konceptu role models. Ja miałam wtedy 6 lat i ja wciąż łapię się na tym, jakimś takiej wdzięczności za to, że jakby pracuję w tym sektorze poniekąd, jestem naukowczynią i w ogóle, że jakby przez tyle lat to gdzieś we mnie było. I te kobiety, z którymi przeprowadzałyśmy te rozmowy, one opowiadały o historiach, w których łatwo się odnaleźć. I to jest kluczowe, myślę, że w każdych inicjatywach takich nastawionych na różnorodność, na inkluzywność, żeby tworzyć je w taki sposób, aby publika mogła znaleźć coś wspólnego. I tak samo jest właśnie z organizacją lekcji kosmicznych, w których ja też czasami pytam o to, dlaczego się zainteresowałaś tym tematem, nie? Dlaczego koło kosmiczne? Dlaczego właśnie ten wątek? I to jest wspaniałe, jak wy opowiadacie o tym, jak tutaj trafiliście. No akurat tutaj w tym podcaście nie opowiadałyśmy, ale tak, w jakiś sposób myślę, Ale w lekcjach kosmicznych, wiesz, Tak. ja pytałam jako taki Q&A na końcu do osób prowadzących, dlaczego, nie? I samo to pytanie to już jest w ogóle, wiecie, takie okej, no też kiedyś byłam w liceum, tak? I byłam na tym miejscu, kiedy podejmowaliśmy decyzję. Na przykład. To ja jeszcze tak nawiążę troszeczkę do tego uniwersytetu, o którym wspomniałaś, bo jednak ten cały projekt wiąże się bardzo mocno z multikulturowością, z różnorodnością pod bardzo różnymi względami. Jeżeli mogłabyś mi powiedzieć, jakie są wyzwania tego projektu w tym kontekście? Myślę, że sam profil projektu, że jest on nastawiony na współpracę między różnymi krajami. To, że z założenia zespoły są zróżnicowane kulturowo, wiele razy już mi pokazało, że mamy zupełnie właśnie inne podejście do wdrożeń, które mamy zrobić, które mamy zrealizować, jakiś cel, tak? Że pojawiają się takie czasami założenia, że coś się u nas sprawdza, więc u was też się sprawdzi i zróbcie to, po prostu. Co na pewno tak zadziała. Potem okazuje się, że nie działa, że coś jest nie tak, że są różnice i że trzeba przerabiać. Dokładnie. I to jest zupełnie normalne przy współpracy międzynarodowej, że takie przykłady się pojawiają. To, co jest super w tym projekcie, to jest to, że w moim zespole, który składa się z ludzi o profilu właśnie socjologicznym, psychologicznym, że możemy otwarcie mówić o tym, że coś się nie sprawdziło i wynikało właśnie z naszych różnych kulturowych podejść do rozwiązywania. Na przykład u nas dużo bardziej się podchodziło do rozwiązywania jakichś problemów, konfliktów, jakimiś procedurami legislacyjnie, powołując się na coś, tak? W innych krajach z kolei bardziej nastawienie na jakąś współpracę, że najpierw dobra, porozmawiajmy o tym z tymi ludźmi, nie odwołujmy się od razu do zasad, nie?
Więc odwaga do tego, by powiedzieć, okej, to u nas nie zadziałało, no to jest pierwszy krok do dialogu. Wychodzimy z tego w ten sposób. Komunikacja o różnicach, niepomijanie ich, ale też kolejna, taki przykład jak kultura, rytuały, różne religie mają znaczenie. No to jest na przykład dopasowanie kalendarzu wydarzeń w uniwersytetu. Nie dość, że mamy w różnych terminach sesje egzaminacyjne, więc jak chcemy zrobić konferencję studencką, to znalezienie jednego terminu to jest praca naprawdę wielu osób, żeby to dograć. Nawet ustalenie terminu spotkania zespołu, tak aby nie pokrywał się ze świętami różnych wyznań. Stworzenie inkluzywnego kalendarza. To jest ogromne wyzwanie. Ale jest na to przestrzeń, jest na to gotowość, więc jak najbardziej mamy wrażliwość na takie inicjatywy. Jest coś bardzo uniwersalnego w ogóle w współpracy, no nie tylko międzynarodowej. Gotowość na otwartość, empatia, chęć słuchania innych. Wracamy znów do podstawowych praw jakichś też, tak? No, myślę, że to jest klucz. Czyli można powiedzieć, że uniwersytet jest taką inicjatywą, która ma na celu stworzenie takiej uniwersalnej przestrzeni dla ludzi, takiej pewnego rodzaju miejsca dla nich, żeby mogli się rozwijać, żeby mogli się uczyć niezależnie od tego, kim są i wymieniać się tymi doświadczeniami, dzięki czemu właśnie te zespoły mają okazję się lepiej rozwijać i wpadać na pomysły, na które zespoły na przykład z jednego państwa czy o jednym profilu nie wpadłyby, bo nie mają jak się wymienić, swoją perspektywą. Ja myślę, że to, co wybrzmiewa mocno z naszych założeń, ale też jest realizowane, to rozumienie fairness, sprawiedliwości, uczciwości, takiej równości, jako dawanie właśnie szans do tego, żeby czuć, żeby być tą najlepszą wersją siebie w czymś, tak? I osoby, które pracują z nami, no nie są przypadkowe. To są osoby, które już wiele lat na przykład spędziły współpracując ze społecznością studencką, w różnych, znają doskonale jakieś procedury. Mamy sprawić, aby bariery były dostrzeżone i spróbować je pokonać wspólnymi siłami właśnie, tak? Różnymi perspektywami. Dziękujemy Ci w takim razie bardzo za wywiad. Myślę, że nie mamy już więcej pytań. Ma wiele bardzo ciekawych informacji. Ja również dziękuję za niesamowicie ciekawe pytania, trudne, wbijające czasami taki kij w mrowisko. Potrzebujemy na pewno takich pytań i cieszę się, że choć trochę mogłam opowiedzieć o tej branży. Dziękuję bardzo.